Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj ze mną Damian Adamus, nasz wspaniały redaktor naczelny. Witaj, Damianie. Czołem. A porozmawiamy sobie o kolejnej już awanturze wokół Instytutu Pileckiego i jego dyrektora Krzysztofa Ruchniewicza, który zwolnił dotychczasową kierownik Instytutu Pileckiego w Berlinie, panią Radziejowską. Zastąpił ją radną niemieckiej partii Zielonych w jednej z miejscowości pod Berlinem, ale mamy tutaj cały ciąg tak naprawdę kontrowersyjnych decyzji, zdarzeń, które powodują, że wielu uważa, że pan dyrektor Ruchniewicz działa bardziej na korzyść Niemiec niż Polski, którą powinien wobec Niemiec reprezentować. Damianie, jak patrzysz na tę sytuację? Myślę, że jest to dobra egzemplifikacja, przykład tego, o czym często prawica w Polsce mówi, mianowicie tego, że mamy problem z wykorzenieniem części polskich elit, zwłaszcza tych po stronie lewicowo-liberalnej. Tak? Jeżeli na czele polskich instytucji stoją ludzie, którzy nie identyfikują się z polskim interesem, no to cóż, jak te instytucje mają działać zgodnie z polskim interesem, jeżeli zasiadają tam ludzie, dla których dążenie do pojednania, dążenie do jakiejś ogólnonarodowej zgody, dążenie do jakichś uniwersalistycznych ideałów jest prymarne, jest ważniejsze niż po prostu realizowanie polskiej racji stanu. Dla mnie jest to naprawdę niesamowite. Jak tacy ludzie mogą w ogóle w polskich instytucjach funkcjonować? To tak jakbyś zatrudnił sobie pracownika w firmie na kasie do sprzedaży i nie wiem, i on by sprzedawał towary za pół ceny, ponieważ on się nie identyfikuje z interesem swojej firmy i on nie dba o interes swojej firmy, tylko on chce, żeby wszyscy mieli na świecie dobrze, więc po prostu sprzedaje twoje towary za pół ceny poniżej kosztów zakupu. Także i z tym wynarodowieniem elit, oczywiście część lewicy i liberałów, część takich neutralnych komentatorów powie, że oczywiście tutaj prawica mędrkuje, gada jakieś głupoty, nadinterpretuje, mówi jakieś rzeczy zgodne z jakimś ideologicznym kluczem, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast tutaj mamy po prostu cytaty wprost. Pani Joanna Kiliszek, która zastąpiła panią Radziejowską na stanowisku dyrektora tego oddziału berlińskiego, mówi wprost, że jej ojczyzną jest człowieczeństwo, moją ojczyzną jest wolność, mówi. To jeżeli jej ojczyzną jest wolność, to na czele Instytutu Pileckiego, na czele tej berlińskiej filii Instytutu Pileckiego będzie ona reprezentować człowieczeństwo i będzie ona reprezentować wolność, a nie będzie reprezentować polskich interesów. Sam pan Ruchniewicz w ogóle odżegnuje się od takiego pojęcia jak polityka historyczna, tylko chciałby jakichś obiektywnych, niezależnych badań. Tak? Wszystkie instytucje na świecie państwowe dbają o to, związane oczywiście z pamięcią, polityką historyczną, dbają o to, żeby po prostu serwować narrację historyczną, pokazywać fakty historyczne, zgodnie z pewną narodową narracją. Oczywiście nie chodzi tu o przekłamywania, ale eksponowanie pewnych wątków istotniej i jednocześnie po prostu mniej mówienia o pewnych kwestiach wstydliwych. Tak? Jeżeli cały świat działa w takim paradygmacie obrony własnego dobrego imienia, a tylko polskie instytucje dbają o jakąś obiektywną prawdę historyczną, której oczywiście nie ma czegoś takiego, to znaczy nie ma tego w polityce historycznej różnych państw, to oczywiście, że jesteśmy na z góry straconej pozycji, a skutkiem takiej polskiej polityki jest to, że potem ludzie w Izraelu uważają, że Polacy są równie odpowiedzialni za Holokaust co Niemcy, tak? Nie tylko chyba w Izraelu, z tego co pamiętam, to podobnie jest w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, tak? Więc jeżeli my sami się rozbrajamy, własną politykę historyczną rozbrajamy, stawiając na czele ludzi, których w ogóle nie interesuje polska racja stanu, to po prostu ręce opadają i ja napisałem na Twitterze dość mocno, to każę zadać pytanie, czy Polska po prostu nie jest państwem sezonowym, jeżeli obsadza swoje instytucje ludźmi, którzy jej po prostu szkodzą i działają wbrew jej interesom.
No, profesor Żerko, cytując skądinąd artykuł w Rzeczpospolitej, parę tygodni temu zwraca uwagę na pytanie, czy dyrektor Instytutu Pileckiego został przebadany przez służby pod kątem kontaktów z ośrodkami zewnętrznymi. Tutaj jest kilka poziomów całej tej awantury. Po pierwsze, z pewnością mamy do czynienia, tak jak powiedziałeś, z wykorzenieniem części polskich elit, dla których nie jest w ogóle pojęcie polskiego interesu narodowego jest czymś obcym. Myślą kategoriami abstrakcyjnych wartości ogólnoludzkich, myślą kategoriami pojednania, które jest ważniejsze niż prawda i ważniejsze niż interes narodowy. No i także oczywiście jest tutaj problem tego, że duża część polskiej elity została w tym duchu w sposób systemowy ukształtowana przez ostatnie kilkadziesiąt lat, zarówno w okresie PRL-u, jak i w okresie już III Rzeczpospolitej. Tak? Oczywiście te ośrodki zewnętrzne mogą się zmieniać, ale sama mentalna podległość i pewien mechanizm budowy zależności ludzi, którzy odgrywają rolę polskich elit intelektualnych, politycznych, społecznych, akademickich, pozostaje ten sam. Ważne jest też moim zdaniem tutaj, że nie jesteśmy w stanie, jak widać, wyjść z pewnego klinczu w budowie relacji z Niemcami, które oczywiście na poziomie gospodarczym się rozwijają, ale na poziomie politycznym no, albo mamy taką w polskiej debacie ostrą retorykę skupioną głównie na kwestii reparacji, kwestii historycznej winy Niemców wobec Polaków, albo mamy jakieś totalne lizusostwo wobec Niemców i reprezentowanie interesu niemieckiego bardziej niż polskiego. No, sytuacja, w której osoba tak mocno zaangażowana po stronie niemieckiej tak naprawdę była pełnomocnikiem polskiego rządu do spraw relacji polsko-niemieckich, jest dość kuriozalna. No, powiedzmy też, że osoba, która przez całe życie praktycznie żyła za niemieckie pieniądze, tak? Czy to na Uniwersytecie Wrocławskim, czy gdzie funkcjonowało Centrum Williego Brandta finansowane przez zagraniczne środki niemieckie, czy to przez całą karierę te pieniądze niemieckie, powiązanie z niemieckimi instytucjami, z niemieckim finansowaniem u profesora Ruchniewicza, no po prostu jest to jakby stały element każdego etapu jego kariery zawodowej, kariery akademickiej. Także tak jak mówiłeś o tym budowaniu wpływów, tak, no to po prostu potężne środki z niemieckich fundacji politycznych, z niemieckiego MSZ-u, z różnych instytucji do Polski płynęły i płyną, no i właśnie kształtują tą część naszych elit liberalną właśnie w duchu takiego lizusostwa, które no, tak naprawdę utrudnia jakieś polsko-niemieckie po pierwsze pojednanie, a po drugie jakąś konstruktywną i racjonalną politykę względem Niemiec. Tak, tutaj pozwolę sobie przeczytać cytat właśnie z profesora Ruchniewicza, który także profesor Żerko kilka miesięcy temu cytował w kontekście reparacji. Z polskiego punktu widzenia temat ten jest zamknięty. Tym, czym obecnie się zajmujemy, jest właściwie kwestia skierowana do strony niemieckiej. Mianowicie w zeszłym roku toczyła się dyskusja na temat tego, czy możliwy jest gest humanitarny ze strony niemieckiej. Ta kwestia nie została jeszcze rozstrzygnięta. W związku z tym jest to temat, który można poruszyć. Istnieje jednak kwestia wynikająca z reparacji poczdamskich, którą krótko poruszyliśmy. Mianowicie sztuka zagrabiona oraz jak podejść do tego zagadnienia. Badania proweniencji, hasła takie jak sztuka zrabowana. I są to pytania, które nadal pozostają otwarte, co oznacza, że się nie przedawniają. W związku z tym sformułuję to w ten sposób. Potrzebna jest debata, ale na początku nie powinna być ona prowadzona publicznie. Obserwujemy od roku 2000, kiedy to grupa Copernicus opublikowała na ten temat bardzo interesujące propozycje, które do dziś nie zostały zrealizowane. Widzimy więc, że temat ten zajmuje nas od wielu lat, ale nadal nie mamy dobrego rozwiązania. Jest jeszcze jedno powiązane pytanie, które również powinniśmy uwzględnić. Jak postępować z własnością innych? Na przykład mówimy o własności żydowskiej. Są to więc wszystkie bardzo istotne kwestie, które wymagają rzeczywiście refleksji i rozmowy. Uważam, że tematy są nadal aktualne, a z jednej strony powinniśmy poświęcić im czas, z drugiej jednak traktować te kwestie w sposób międzynarodowy. Przepraszam, jeżeli to było nużące, ale właśnie chodziło mi o pokazanie tego, że jest to trochę takie po prostu beblanie, z czego nic konkretnego nie wynika. Nie ma żadnego jasnego komunikatu ani do Polaków, ani do Niemców, ani do nikogo innego, co tak naprawdę powinno się wydarzyć. Jest po drugie deklaracja, że temat ten jest zamknięty,
i możemy prosić Niemców o jakiś tam gest humanitarny. Nie ma tutaj żadnego terminu. Jest to w zasadzie, z zasady może się to toczyć w nieskończoność, mimo że on sam przyznaje, że ta dyskusja trwa od lat, od ćwierć wieku. Jest oczywiste, że ostatnie ofiary niemieckich zbrodni w międzyczasie umierają z oczywistych przyczyn. Jest to taka klasyczna też gra na przeczekanie. Wreszcie po trzecie ustawia to nie na zasadzie bilateralnych relacji polsko-niemieckich, tylko w sposób uniwersalistyczny. Dorzucę tutaj na przykład temat relacji z Żydami. A nie jest to sprawa polsko-niemiecka, tylko zawsze wszędzie musi być jeszcze ten dodatkowy element. No i to w oczywisty sposób jest moim zdaniem takie zagadywanie problemu, tak żeby go nigdy tak naprawdę nie rozwiązać i nie widzieć problemu w tym, że on nie jest rozwiązany. I jest to coś w oczywisty sposób szkodliwego dla polskiego państwa, a do tego dochodzi cały skandal związany z zwolnieniem pani Radziejowskiej z funkcji dyrektora w berlińskiej filii Instytutu Pileckiego, opisany przez Wirtualną Polskę i tu bardzo wyraźnie trzeba podkreślić, że to nie jest w tym momencie już temat stricte prawicowy. To nie jest już tylko temat, i to jest też moim zdaniem coś pozytywnego, że to nie jest już tylko spór powiedzmy ludzi, którzy są bardzo negatywnie nastawieni do Niemiec po stronie szeroko pojętej prawicy i tych filogermanistów, którzy dostają niemieckie granty po stronie liberalno-lewicowej, ale także patologię zachowania dyrektora Ruchniewicza dostrzegają kolejne osoby. Na przykład mamy wypowiedź człowieka wywodzącego się z centroprawicy, czyli senatora Ujazdowskiego, byłego ministra kultury, który stwierdził, że działania dyrektora Ruchniewicza to, cytat, kolejny akt niszczenia instytucji Instytutu Pileckiego, działania sprzeczne z celami polskiej polityki pamięci. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie rząd naprawi te szkody. Odwołanie pani Hanny Radziejowskiej to kara za działanie dla dobra publicznego. Senator PSL-u. Ale bardzo także Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, wcześniej w Razem, tak? Wątpliwości wokół zgłaszanych przez dyrektora propozycji działań berlińskiego oddziału, wreszcie sposób zarządzania zespołem. Jeśli dyrektor Ruchniewicz uważa, że zwalniając panią Radziejowską zamyka temat, jest w błędzie. To jest też moim zdaniem ważne, że ten temat już wychodzi poza tę prawicową bańkę ludzi, którzy są najbardziej krytycznie nastawieni do Niemiec i trzeba to pokazywać. Trzeba to pokazywać, że te patologie dotyczą czegoś więcej niż tylko brak asertywności wobec Niemiec, bo tutaj też przecież dochodzi kwestia tego, że kobieta, pracownica zostaje zwolniona z pracy, mimo że pisze zgodnie z prawem do minister kultury, informując ją o swoich wątpliwościach wobec działania swojego przełożonego i tenże teoretycznie zgodnie z ustawą on nie powinien być informowany o tym, że ona taką skargę złożyła i on jest informowany, tak? Dziennikarze się w ciągu kilku godzin są w stanie dostać treść pisma, które teoretycznie powinno być poufne, które ona wysłała, bo ono sobie po prostu krąży wśród polityków Platformy, no a ponadto czy szerzej koalicji rządzącej, no a wreszcie teraz też się dowiadujemy z kolejnego tekstu Wirtualnej Polski, że jak jej przyznano status sygnalistki zgodnie z ustawą, dostała maila, że informacja zostaje przekazana w tym trybie, to ministerstwo stwierdziło, że w sumie to pracownik, który jej tak odpisał, nie miał do tego prawa, więc jej tę ochronę prawną zabierają i mogą sobie poinformować Ruchniewicza, on ją po prostu zwolni. No, tutaj też jest to kuriozalne, przecież ta ustawa weszła w życie dopiero w zeszłym roku. Oni sami, ludzie, którzy sami mówią o tam europejskich standardach, ochronie sygnalistów i tak dalej, to samo zresztą przecież dotyczyło ministra nauki Wieczorka z Lewicy, tak, który też przecież jak dostał informację od jednej z wykładowczyń akademickich w Szczecinie skargę na działania władz uczelni, to po prostu te władze uczelni poinformował i one mogły się odegrać na babce, która złożyła skargę. To też pokazuje prymat jakichś koteryjnych i może także innych układów nad
prawem, które ci sami ludzie mają na ustach. Te wszystkie opowieści, niekiedy chyba po prostu frazesy o europejskich wartościach, ochronie sygnalistów, ochronie słabszych, standardach prawa pracy, interesie publicznym, a nie układach, o które przecież oskarżali wielokrotnie PiS, tak? No i to niestety też pokazuje jakąś dramatyczną nieciągłość polskiego państwa, tak? Gdzie Instytut Pileckiego został powołany 8 lat temu oczywiście za rządów PiS-u, ale nie był instytucją akurat, która prowadziła działania takie partyjniackie, jak to się zdarzało z niektórymi innymi, powiedzmy, obszarami działalności państwa za rządów PiS-u. Tak? To nie była instytucja, którą zarządzał Jacek Kurski. No i tutaj wydawałoby się czymś oczywistym, że przypominanie Niemcom o prawdzie historycznej, o tym, że ich zbrodnie nie dotyczyły tylko Żydów, ale także etnicznych Polaków, i wszystkiego tego, co związane ze zbrodniami II wojny światowej i nie tylko niemieckiej, ale także szerzej zachodniej i innej opinii publicznej, jest w oczywisty sposób zgodne z polskim interesem i można było nawet w ramach tej koalicji przecież znaleźć ludzi, którzy mogliby się tym w jakiś bardziej sensowny sposób zająć. Tak? Wspomniany Ujazdowski, który był przecież sam i to dwukrotnie ministrem kultury. Kogoś w tym stylu można było na ten odcinek znaleźć i ludzi, którzy mają jednak jakieś przywiązanie do polskiego państwa i polskiego interesu narodowego, a zamiast tego mamy niesamowitą zupełnie postać, tak? Wspomnianą przez ciebie panią Kiliszek, która Instytut Pileckiego, w którym teraz została umieszczona, nazywała organizacją propagandową, która nie tylko twierdziła, że ojczyzną jest człowieczeństwo, moją ojczyzną jest wolność, ale także doprecyzowywała, że to człowieczeństwo i wolność tutaj zacytuję: kiedy teraz widzę, jak faszysta zasiadający w polskim Sejmie przerywa wykład profesora Jana Grabowskiego o polskim problemie z Holokaustem, tak? Polski problem z Holokaustem i profesora Grabowskiego, tak? To jest ta wolność i człowieczeństwo, jak odmawia się podstawowych praw kobietom, dzieciom niepełnosprawnym, mniejszościom seksualnym, mniejszościom narodowym, jak okrada się następne pokolenia z bogactwa natury. Jak w Dniu Dziecka na granicy polsko-białoruskiej bezdusznie, brutalnie wypycha się matki z dziećmi, to wiem wówczas, że trzeba działać i krzyczeć. No więc tutaj widzimy trochę manipulacji, trochę braku identyfikacji z Polską i historią Polski, cierpieniem polskiego narodu w czasie II wojny światowej, no i wreszcie także taką po prostu typowo lewacką agendę ideologiczną. Naiwny idealizm taki. Tak. I to jest jej punkt odniesienia, więc absolutnie też jak się zna chociaż troszkę niemiecką scenę polityczną, no to jest zupełnie niezaskakujące, że ta pani jest związana akurat z Partią Zielonych, tak? No to jest partia, która absolutnie, ona powstała wręcz w Niemczech w ramach forsowania nie tylko kwestii ekologicznych, daleko posuniętych i całej tej tak zwanej zielonej agendy, ale także prymatu tych uniwersalistycznych ideologii i kolejnych tak zwanych edukacji człowieka wobec tradycyjnej lewicy socjalno-robotniczej. Tak, dla mnie sam fakt, że osoba będąca niemieckim samorządowcem jest jednocześnie na czele polskiej instytucji mającej dbać o polski interes, to jest elementarny konflikt interesów, elementarna sprzeczność, a słuchając po prostu wypowiedzi tej pani, to nie trudno zauważyć, że jest ona na bakier z przywiązaniem do polskiego interesu. Mówi się w kuluarach, że pan Ruchniewicz ma zostać wymieniony, natomiast obecna koalicja, z tego co się słyszy, nie bardzo może znaleźć kogoś na jego miejsce. Zapewne jest to dość obciążająca funkcja, przejęcie jej w spadku po takiej osobie. Właśnie też Ruchniewicz często o tym, profesor Ruchniewicz mówił, że w sensie jego celem działania było to, żeby w ogóle nie przypominać żadnych win Niemcom, żeby tutaj nie opominać się tak naprawdę o prawdę historyczną i polski interes, ponieważ to
mogłoby zaszkodzić temu mitycznemu polsko-niemieckiemu pojednaniu, które to pojednanie oczywiście zasadza się na tym, że Polacy wszystkie winy mają przemilczeć, Niemcy mają nas poklepać po plecach i powiedzieć, że w sumie mamy wspaniałe sąsiedztwo i tak to właśnie polsko-niemieckie nieszczere, zakłamane, załgane pojednanie, tak naprawdę to jest pojednanie pomiędzy Niemcami a polskimi liberalnymi elitami filogermańskimi, a nie żadne pojednanie pomiędzy narodami, ponieważ takie pojednanie pomiędzy narodami wymaga tego, żeby stanąć w prawdzie, no i też chociażby symbolicznie w jakiś sposób dowartościować tą pamięć o polskich ofiarach, tak? Czego w niemieckiej polityce historycznej zupełnie nie ma, kiedy Żydzi mają, czy inne nacje mają ogromne pomniki Holokaustu, cierpienia w trakcie II wojny światowej. Polska doczekała się jakiegoś pieprzonego głaza, że tak brzydko powiem, i to jest wszystko, na co stać niemiecką stronę, jeżeli chodzi o upamiętnienie polskich ofiar II wojny światowej. Także no cóż, na pewno z takimi ludźmi na czele polskich instytucji żadnego pojednania pomiędzy naszymi narodami nie będzie. Powiem coś wręcz przeciwnie, będą pogłębiające się antagonizmy i wzajemne niezrozumienie, ponieważ polską politykę będą dominować ludzie, którzy po prostu nie przejawiają elementarnego szacunku do polskiej tradycji, do polskiej kultury, do polskiej historii, nie przejawiają elementarnego szacunku do polskiej pewnej dumy narodowej i tego, że Polacy po prostu uważają, że Niemcy nie grają z nami fair. Tak, a to jest niestety po części także efekt właśnie tego, co się wydarzyło podczas II wojny światowej i w jej skutku, tak? Czyli tego, że Polakom zabrano częściowo polskie elity patriotyczne, a w ich miejsce na te funkcje weszły w dużej mierze osoby, które się nie identyfikują po prostu z polskim narodem, z tym, jaka Polska realnie istnieje. Przeciwnie, często identyfikują się z jakąś misją edukowania Polaków, wynaradawiania ich z tej historycznej tożsamości, budowy jakiejś nowej polskości, w której kwestia uznania własnych win historycznych miałaby odgrywać centralną rolę. Tak? I to kolejny raz w przypadku tego, co się dzieje z Instytutem Pileckiego, widzimy. I to niestety jest część szerszego problemu, z którym się borykamy od co najmniej 1939 roku przez wojnę PRL i także częściowo trzecią RP. No i to zadanie budowy polskich, patriotycznych, narodowych elit jest tym zadaniem fundamentalnym, które dzisiaj przed nami stoi i do którego chcielibyśmy jako Nowy Ład choćby drobną cegiełkę dokładać. Dlatego zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez stronę wspieram.ennat.pl, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, zachęcam do obserwowania naszych działań i do sugerowania nam, jakimi tematami powinniśmy się w przyszłości zająć, bo ten temat niestety tego, jacy ludzie są w polskich funkcjonalnych elitach, którzy nie utożsamiają się z polskością, chcą dokonywać na dużą skalę inżynierii społecznej i to uważają za swoją misję, wynaradawianie tak naprawdę, depolonizację Polski, to jest fundamentalna kwestia, którą tutaj się mierzymy i ona także uniemożliwia normalizację relacji polsko-niemieckich. My nie jesteśmy wrogami co do zasady Niemiec. Chcielibyśmy normalnych relacji dobrosąsiedzkich na tyle, na ile to możliwe. Także znając naszą 1000-letnią historię, która, że tak powiem, rzadko była do końca przyjazna, ale ze świadomością tego, że Niemcy są obok i musimy sobie z nimi jakoś te relacje układać. Tylko do tego potrzebujemy ludzi mających wiedzę, kompetencje, ale nie będących po prostu na niemieckim żołdzie, ani nie będących ludźmi wynarodowionymi, którzy nie utożsamiają się z polskością. I z tymi problemami, i także oczywiście nie chodzi nam o jakieś takie tanie antyniemieckie krzykactwo, tylko o rzetelne, merytoryczne przedstawianie polskiej perspektywy na historię, teraźniejszość i przyszłość, czym się powinny zajmować polskie instytucje publiczne i szerzej polskie media. Tylko ta budowana przez dekadę infiltracja niestety nie jest czymś, co będziemy w stanie łatwo zwalczyć. Już sam fakt istnienia Instytutu Pileckiego, który mam nadzieję przetrwa te zawieruchy i prędzej czy później znajdzie się w lepszych rękach, jest przykładem, że chociaż trochę pewne rzeczy udało się
zrobić i mam nadzieję, że będzie tego typu pożytecznych inicjatyw w przyszłości więcej. Bo one są też niezbędne, żeby tę politykę prowadzić w sposób skuteczny, tak? Żeby także do Niemiec docierało, że są w Polsce ludzie, którzy mają poglądy patriotyczne i którzy nie znikną, którzy będą mieć wpływ na przyszłość Polski i relacji polsko-niemieckich, że jeżeli chcą sobie z nami układać relacje ekonomiczne, kulturalne, polityczne, militarne, etc., to muszą brać ten głos pod uwagę. Nie mogą kierować się tylko i wyłącznie środowiskami liberalno-lewicowymi i ludźmi, których sami tak naprawdę obsadzili po części w roli oni albo wcześniej Sowieci w roli polskich elit. Tak jest. Walczymy o polskie elity, narodowe elity, walczymy z kolonialnym stosunkiem polskiej dzisiejszej inteligencji do naszego narodu. W tej walce nas wspierajcie, trzymajcie za nas kciuki, no i również zapraszamy, kto ma chęci, kto ma zdolności, zapraszamy do przesyłania artykułów, zapraszamy do włączania się w naszą pracę, no i oczywiście na sam koniec zapraszamy na 5. urodziny Nowego Ładu, 27 września, Warszawa. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Spotkajmy się, świętujmy i pracujmy razem dla Polski. Na dzisiaj to tyle. Kacprze, dziękuję za komentarz. Dziękuję Ci, Damianie, dziękuję wszystkim Wam za wysłuchanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.